Informacje płynące z dzisiejszego wywiadu nie są poradą zdrowotną. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Naprawdę, jeśli wchodzą w grę olbrzymie pieniądze, to ludzkie zdrowie i życie jest na drugim planie. Że większość chorób przewlekłych, jak się leczy? Bardzo dużo chorób przewlekłych jest idiopatycznych. Nie wiemy właściwie, jaka jest to przyczyna. No i tak to wygląda. Ludzie myślą, że jesteśmy chronieni, wszystko jest kontrolowane, wszystko jest bezpieczne. Nie jest. No niestety taka jest prawda. Uważam, że największym wrogiem i takim czynnikiem, który skraca nam życie, jeśli chodzi o kwestie dietetyczne, to jest po prostu cukier. Gościem dzisiejszego odcinka jest doktor nauk medycznych Piotr Witczak. Ekspert w immunologii i biologii medycznej, dietetyk, specjalista do spraw suplementacji i żywienia w chorobach przewlekłych, autor licznych publikacji naukowych. Pracował także w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Cześć, witaj na kanale, Grzegorz Kusz z tej strony. Moim gościem dzisiaj doktor nauk medycznych Piotr Witczak. Dzień dobry, witam wszystkich. Witaj Piotrze na kolejnym naszym spotkaniu. Cieszę się, że możemy nagrać. Zacznijmy sobie od Stanów Zjednoczonych. Zapytam Cię o Stany Zjednoczone, bo myślę, że jak od tego zaczniemy, to widzowie jeszcze bardziej zrozumią, dlaczego taki temat, dlaczego takie pytania, dlaczego o tak szerokim, ale tak ważnym temacie rozmawiamy. Myślę, że dzisiaj tylko 2 kwadranse, może 3, a można by było pewnie za 2 dni rozmawiać i zrobić całą debatę, zrobić cały kongres o tym. Może to jest początek tego właśnie, żeby o tym rozmawiać. To, co się w Stanach dzieje od wyborów i tego, co się dalej będzie działo, gdzie tam wprost mówi się o tym, że ta medycyna, że produkcja żywności, że w ogóle zatruwanie Amerykanów, że to się musi skończyć. To jest niesamowicie ciekawe. Niesamowicie ciekawi są ci doradcy Trumpa, którzy są zapraszani na te najwyższe stanowiska. I to są ludzie, którzy, jak ty to powiedziałeś ładnie, że na wybór tych ekspertów niektórym się styki przepalają, że to jest niemożliwe, że tak ciekawe czasy się dzieją, że to jest zupełnie odwrót od tego, co znamy, że jest tylko jedna narracja, że tylko jedni mają rację, nie ma żadnej do tej pory debaty związanej z tym, dlaczego takie rzeczy się stosuje, dlaczego jest taka produkcja żywności. No i właśnie od tego chciałem zacząć, że w Stanach zmiany niesamowite w tej kwestii związanej właśnie z medycyną, z żywnością. I tam jest wreszcie takie hasło: stop, nie będziemy więcej truć naszych obywateli. To jest niesamowite. A często się mówi, często widzimy to, co w Stanach, to później w Europie, później w Polsce. Taki krótki komentarz do tego, co się właśnie aktualnie w Stanach dzieje. Jakbyś to powiedział, że to jest jakaś naprawdę rewolucja? Tak, ja w dalszym ciągu nie dowierzam w to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. I nie tylko, znaczy akurat wygląda Trumpa była dosyć łatwa do przewidzenia, mimo wszystko, mimo tej nagonki medialnej, jednak jak miałem kontakty z osobami w Stanach Zjednoczonych, to było ogromne poparcie dla Trumpa, i potem to się jeszcze przełożyło właśnie na oficjalne wyniki wyborów. Ale najbardziej zaskakuje mnie pozytywnie oczywiście wybory Trumpa, jeśli chodzi o ekspertów i ludzi, którzy mają zarządzać zdrowiem, nie tylko zdrowiem, ale i też jakąś polityką klimatyczną. Idzie to w zupełnie innym kierunku, niż do tej pory szliśmy, więc jest taka nadzieja, że ta zmiana też przywieje do Europy i zacznie się to zmieniać. Natomiast skupmy się może na tym zdrowiu. Najważniejszy wybór to oczywiście jest pan Kennedy na stanowisko szefa Departamentu Zdrowia, czyli taki minister zdrowia, który ma największy wpływ i decyzyjność, jeśli chodzi o kształt polityki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. I jak prześledzimy sobie działalność pana Kennedy'ego w mediach społecznościowych, jego aktywność jako prawnika, jego osiągnięcia w tej dziedzinie, no to jest szokujące. I tak jak wspomniałeś, Grzegorz, że dla niektórych osób się to w głowie nie mieści, niektórym osobom się to w głowie nie mieści, no bo to są tak ogromne zmiany. No i Kennedy zapowiedział już, co zamierza zmienić. Przede wszystkim chce rozwiązać zagadkę chorób przewlekłych w Stanach Zjednoczonych i tylko w całym świecie, bo mamy ogromną liczbę chorób przewlekłych. No i właśnie podkreśla ten fakt, że większość funduszy, takich funduszy pochodzących z naszych podatków, czy z podatków Amerykanów, była przekazywana dotychczas przez ministerstwo, przez Departament Zdrowia do naukowców, którzy badają leki.
Czyli jednak przemysł farmaceutyczny wpłynął, tak miał silne lobby i tak wpłynął na rządy, że jednak jeszcze pobierał fundusze na badanie leków z środków publicznych. No to takie mieliśmy, tak to się dzieje. Dlatego przemysł farmaceutyczny niestety ma taką władzę i to on decyduje o tym, co jest badane i jak wygląda to zdrowie publiczne, czym leczymy, jak diagnozujemy, na czym się skupiamy. Kennedy doskonale o tym wie, on wielokrotnie sądził się z przemysłem spożywczym, z przemysłem farmaceutycznym i wygrywał te sprawy. I doskonale wie, jak działa ten system. Więc zapowiedział pan Kennedy, że będzie te środki przekierowywał tym razem na badanie przyczyn, szukanie przyczyn. Czy w firmie farmaceutycznej, czy nawet przemysł spożywczy, czy przemysł spożywczy i przemysł farmaceutyczny jest zainteresowany badaniem przyczyn chorób przewlekłych? Nie, dlatego że zarabia na tych chorobach. A jeśli znamy przyczynę, to potrafimy jej zapobiegać tym chorobom, potrafimy je leczyć. A co to powoduje? Powoduje, że zmniejsza się populacja docelowa sprzedaży leków. Tak samo przemysł spożywczy. Przemysł spożywczy chce, żebyśmy byli szczupli, żebyśmy byli, żebyśmy nie mieli jakiejś insulinooporności, głodu cukrowego. Nie, to zarabia, że my jemy więcej niż powinniśmy, że mamy problemy z gospodarką glukozy i się obiadamy. Dodają tam różne jakieś dodatki, które poprawiają smak, uzależniają, o czym też Kennedy wielokrotnie mówił, że są szkodliwe. No i na przykład, jakby ktoś chciał oskarżyć przemysł spożywczy o to, że na przykład otyłość mojego dziecka wynika z tego, że spożywał syrop na przykład kukurydziany jakiś tam z fruktozą i że ta fruktoza spowodowała, i to regularnie było spożywane, że ta fruktoza spowodowała tę otyłość i chciało to oskarżyć przemysł spożywczy, no to musi mieć dowody. Jest taka reguła w sądach federalnych w Stanach Zjednoczonych, że trzeba mieć odpowiednią ilość dowodów, jest chyba reguła Dauberta, o ile się nie mylę, żeby udowodnić i wygrać proces. I to jest około 20, może 30 badań naukowych, które wiążą skutek z przyczyną, czyli że fruktoza, czyli syrop glukozowo-fruktozowy ma związek z otyłością czy cukrzycą i takich badań celowo się nie robi, po to, żeby nie było narzędzi dla prawników, żeby można było oskarżyć przemysł o takie praktyki i takie celowe działanie, bo to jest takie błędne koło. My się uzależniamy, gdzieś się uzależniamy od cukru, otyłość, cukrzyca powoduje, że jeszcze gdzieś tam więcej można tego spożywać i potem się zarabia na lekach, więc jest tu taka duża współpraca między przemysłem spożywczym a farmaceutycznym, bo oni wzajemnie sobie naganiają klientów. Ja wiem, że to może brzmi kuriozalnie dla niektórych osób, jakaś totalna teoria spiskowa, ale co jest najważniejsze na świecie? Liczą się pieniądze, liczy się kasa i naprawdę, jeśli wchodzą w grę olbrzymie pieniądze, to ludzkie zdrowie, życie jest na drugim planie. Nie ma już takiego znaczenia. I trzeba sobie to uświadomić. Więc jak takie badania zaczną się pojawiać, jeśli Kennedy przerzuci te fundusze, to jest kilkadziesiąt miliardów rocznie dolarów, przerzuci na badanie przyczyn, będzie dotował takie instytuty, takich naukowców, którzy nie, że współpracują z firmami farmaceutycznymi i mieszają sobie w próbówkach leki i badają, czy robią badania kliniczne na lekach, które leczą tylko objawy. Zwróćcie uwagę, że większość chorób przewlekłych, jak się leczy? Bardzo dużo chorób przewlekłych jest idiopatycznych. Nie wiemy właściwie, jaka jest to przyczyna. I to jest celowo. W ogóle termin idiopatyczna choroba. Jak można coś leczyć, jeśli nie znamy przyczyny? Jak można czegoś dobrze unikać, jeśli nie znamy przyczyny? Schizofrenia, jakieś RZS-y, wszelkie choroby autoimmunologiczne, nawet depresja, czy właśnie ten autyzm uznawane za takie idiopatyczne właściwie czynniki, różne tam wymieniają, ale nie są w stanie pokazać co. Więc ten człowiek chce to zmienić. Chce przekazać te środki i wtedy będziemy znać przyczyny, będziemy mieć to dowody, co otworzy wrota do procesów sądowych i prawnicy zaczną mieć oręż do walki i wtedy, jak tych procesów będzie dużo, zaczną je wygrywać, to producenci się wycofają. Z leków, które leczą tylko objawy, zaczną produkować leki, które jednak działają przyczynowo. Wycofają się z szkodliwych substancji, dodatków do żywności, bo to się po prostu nie będzie sprzedawać, albo po prostu będzie ryzyko utraty i odszkodowań, przegranych procesów sądowych i nie będą tego produkować. Więc co w tym jest złego? Już uważałem Kennedy'ego za człowieka, który po prostu zrobi nam krzywdę. Kennedy też powiedział, że nie będzie zabraniał nikomu podawać się szczepieniom, że nie będzie zawierał szczepionek, bo już takie teorie są, tylko po prostu chodzi o to, żeby dobrze to sprawdzić, przebadać. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale szczepionki nie są dobrze zbadane. Znaczy nie są zbadane na podstawie badań klinicznych kontrolowanych obojętnym placebo. Te preparaty, które podawane są naszym dzieciom. Albo profil bezpieczeństwa był monitorowany przez 5 dni, przez tydzień, kilka tygodni, gdzie powinien być monitorowany 1-2 lata, nawet dłużej. I my naprawdę niewiele wiemy, bo jeśli w grupie kontrolnej mamy jakieś tam adjuwanty, substancje prozapalne, mamy inną szczepionkę,
W Brubiego badanie też jest ten szczepionka, więc jak porównujemy coś, co powoduje skutki uboczne z czymś, co powoduje, to nie ma tej różnicy. I właśnie to jest ta sztuczka, którą stosuje przemysł, że akurat tam jest to dopuszczone. Bo nieetyczne jest w ogóle podawać tylko placebo, no bo przecież te szczepionki są takie świetne i uratowało miliony istnień i w ogóle nie możemy narażać dzieci. I to jest te celowe działanie, a doskonale wiemy, że takie masowe szczepienia to wcale nie zredukowały śmiertelności ogólnej z powodu chorób zakaźnych, bo te choroby spadały powyżej 90% jeszcze bez antybiotyków, bez szczepień, na skutek poprawy jakości życia, warunków życia. Nie zdychają konie na ulicy, nie wylewamy ścieków na chodnik, gdzie się w tym dzieci bawią. Mamy dostęp do świeżej żywności, mamy lodówki, tego nie było. Więc ludzie żyli w brudzie, ludzie byli niedożywieni, brakowało żywności, świeżej żywności i stąd się brały choroby zakaźne, w tym śmiertelne. Więc to jest główna zasługa, co jest faktem udokumentowanym naukowo i w książce Żółwie aż do końca, którą Państwu bardzo polecam, Ordo Medicus, dostępna na sklepie Ordo Medicus, dokładnie opisują to, że to jest mit, który jest powtarzany i wielu ludzi, po prostu ludzi poddaje się temu i po prostu boi się, że bez tych preparatów po prostu będziemy umierać na choroby zakaźne jak dawniej. To jest nieprawda. I dlatego Kennedy zwraca uwagę, że trzeba przeprowadzić dobrze te badania, żeby ludzie wiedzieli, jakie jest ryzyko tych masowej immunizacji, a jakie są korzyści i podjąć właściwą decyzję. On to twierdzi. On chce przywrócić prawdziwy evidence-based medicine, czyli medycynę opartą na dowodach, żeby ludzie mogli podjąć właściwą decyzję, bo teraz mamy farmaceutyczną propagandę. Badania kliniczne są prowadzone i sponsorowane przez przemysł. Tam stosuje się różne sztuczki, manipulacje, o których przed chwilą wspomniałem i ukrywa się pewne związki pewne związki przyczynowo-skutkowe, jeśli chodzi o powikłania. No i takie produkty trafiają na rynek, bo agencje do spraw zdrowia, które powinny stać na straży zdrowia publicznego, są w większości sponsorowane przez przemysł. To jest absurdalne, że finansowane środków publicznych w dużej mierze też te instytucje są finansowane w większości przez przemysł. Na przykład Europejska Agencja Leków, na przykład Bardijska Machra, to są instytucje, które wprowadzają leki na rynek i oceniają ich skuteczność i bezpieczeństwo na podstawie tego, co producent im dostarczy. A producent płaca za ocenę. No i tak to się kręci i rzeczywiście wielu analityków, które są w tych instytucjach, nawet nie mają możliwości dokładnego sprawdzenia badań klinicznych, bo jest na przykład strzeżone tajemnicą przedsiębiorcy. No i tak to wygląda. Ludzie myślą, że jesteśmy chronieni, wszystko jest kontrolowane, wszystko jest bezpieczne. Nie jest. No niestety taka jest prawda. Wspomnieliśmy o tym, co się dzieje w Stanach i może faktycznie ten trzepot skrzydeł motyla wywoła tsunami pozytywne w Polsce, choć na komisjach sejmowych widać, jak się rozmawia o zdrowiu. Mówił to Sławek Mencen, mówił to Grzegorz Płaczek i wielu posłów. Po prostu można sobie przecież zobaczyć, jak wyglądają te spotkania, bo są w internecie transmisję, no i tam jest informacja, że tam jest więcej lobbystów na tej sali niż posłów, którzy dyskutują w temacie właśnie zdrowia, czy tego, co będzie się działo w różnych tematach związanych ze zdrowiem. No i jak ty myślisz? No bo Kennedy w Stanach jest taką gwiazdą, która może rozjaśnić ten taki szary stan tego zdrowia Amerykanów. Jak myślisz, czy jest ktoś w Polsce, kto to widzi? No bo widać, że zatrzęsła się ziemia. Wielu ludzi jest zdziwionych, że to idzie w tym kierunku. Jak ty myślisz, czy w Polsce jest ktoś, kto temat podejmie? No bo coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej w ogóle Polaków jest świadomych w tym kontekście kupowania żywności. Część ludzi nawet do mnie pisze, mówi: słuchaj, Kuszu, wiesz co, ja rok temu, 2 lata temu cię oglądałam twoich gości i totalnie kręciłam głową, że to tak nie może być, ale dziś sama przestałam jeździć do tych największych marketów zagranicznych, bo tego się nie da jeść. Tego się nie da jeść. Mówi, inna kwestia ceny. Tam może być czasami taniej, ale nie da się tego jeść. Te rzeczy są po prostu jakąś paszą, tak jak ostatnio powiedziała właśnie Magda Wielomska, że to jest pasza dla mas. Mnie interesuje pożywienie, powiedziała ta dziewczyna i z tym się zgadzam i bardzo się cieszę, że ludzie się przede wszystkim budzą, bo taka jedna nasza rozmowa niewiele zmieni, chociaż to też od was zależy, czy tu będą komentarze, polubienia, subskrypcje i przekazanie tego filmu, bo ten film może mieć bardzo dużo wyświetleń i mnóstwo ludzi go zobaczy, bo jest potrzebny, a może gdzieś tam shadowban zadziałać i zobaczy go mało ludzi, więc wszystko w waszych rękach, w naszych rękach, ta władza jest w naszych rękach, to też musimy sobie uświadomić, więc wracam do tego pytania, czy ty widzisz, że w Polsce też to się zmienia i coś się zmieniło po tym, że ten Kennedy się w Stanach pojawił?
Pojawiają się pytania, kto będzie polskim Trumpem, kto będzie polskim Kennedym. Na razie się na to nie zanosi. Na razie mamy kiepski wybór. Cały czas ten wiatr zmian do nas jeszcze nie doleciał. No ale to chyba jest kwestia czasu. Oczywiście będą pewnie próby cenzury, będą próby gdzieś tam zabetonowania tej Europy i Polski, jeśli chodzi o ten stan, który był wcześniej. Miejmy nadzieję, że nie, no bo to zaczyna wyciekać, tak? Nie da się tego ukryć. Ja już widzę taką, nie powiedziałbym, że panikę, ale widać, że już tam wielu takich pewnych przedstawicieli elity medycznej w Polsce ucieka z Twittera na inne platformy, no bo tutaj się robi już poliarstwo, szuria, tutaj już po prostu w ogóle zaprzeczamy nauce i mimo, że jest po prostu odwrotnie, tak? Bo nowy gabinet Trumpa to są ludzie naprawdę specjaliści wysokiej klasy, na przykład szefem Narodowego Instytutu Zdrowia będzie dr Bhattacharya, który był wielkim krytykiem lockdownów, który jest profesor Stanfordu, który zawsze podkreślał tę evidence-based medicine. I cała pandemia COVID-19 nie była oparta na medycynie opartej na dowodach, tylko na jakichś rozkazach, na jakiejś widzimisię różnych elit. No i to było celowe. Ja uważam, że to jest projekt, już nie chcę wchodzić głęboko w ten temat i tam nauka się nie liczyła, albo nauka była tak naginana i tak niskiej jakości, tak kiepska na zamówienie, żeby udowodnić bzdury. Czy to znoszenie maseczek, czy właśnie z skutecznością lockdownów, a później jak zaczęły pojawiać się naprawdę dobrej jakości dane, to zupełnie inaczej. Nawet u nas przekaz był taki sprzeczny, bo pamiętamy na przykład profesor Kuna, który powołał się na metaanalizę badań randomizowanych takiej wysokiej jakości i na łamach Polsat News i w ogóle w mediach mówił, że te maseczki nie, że w ogóle płuca to trzeba wietrzyć, a potem wchodzi na przykład profesor Flisiak, który mówił, że dzięki maseczkom w ogóle grypy nie ma. Bo wiadomo, że grypę zamieniono na COVID-a, bo weszły testy diagnostyczne i takich chorób grypopodobnych nie diagnozowano jak wcześniej, tylko większość poszło na konto COVID. Więc to był ten właśnie, to była taka demonstracja właśnie tego, jaką mamy, na jakim etapie jest nauka, jak jest skorumpowana, jak jest wykorzystywana politycznie. I to się w Stanach zmienia. Centrum do Spraw Kontroli Chorób będzie miał nowego szefa. Jak usłyszałem, kto to jest pan Dave Weldon. Jako kongresmen jeszcze mówił, że jest związek między autyzmem a rtęcią i że trzeba to zbadać, trzeba to sprawdzić dobrze. On uważa, że coś takiego jest i miał rację i ma rację. Na co są dowody, które oczywiście są ukrywane. Produkowane są badania na zamówienie, które mają zaprzeczyć takiemu związkowi, ale on o tym wie. I on teraz będzie szefem Centrum do Spraw Kontroli Chorób. CDC, amerykańskie CDC było źródłem, może będzie największego zła w trakcie pandemii. Tam wychodziły takie paszkwile naukowe, które miały demonstrować właśnie skuteczność i różnych tych sanitarnych rozwiązań, tych paszportów covidowych, które jak się zajrzało pod maskę, tam naprawdę jakość naukowa tego była żadna i to było komentowane powszechnie przez wielu niezależnych naukowców, że to się nie nadaje. Więc mamy ogromne konflikty interesu w przemyśle, w nauce. Ja tylko przytoczę pewną taką dla mnie istotną kwestię. Jak pracowałem jeszcze jako analityk w agencji rządowej, w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, to naturalną kolejnym etapem zawodowym dla mnie to było przejście na stanowisko na jakieś tam wyższe w firmie farmaceutycznej, zazwyczaj menedżerskie. I jak przeglądałem oferty pracy, najczęściej pojawiała się współpraca z tak zwanymi callami. Co to jest call? To jest Key Opinion Leader, czyli tacy kluczowi liderzy opinii i na tym polega system, w którym żyjemy, że przemysł farmaceutyczny właśnie wyłapuje takich i zdolnych, i takich właśnie wybijających się prominentnych czy naukowców, lekarzy, no i zapewnia im możliwość właśnie grantów na badania kliniczne, na wyjazdy, na konferencje. I ta kariera jest zależniona w tym momencie od przemysłu farmaceutycznego i doskonale lekarze o tym wiedzą. I w ten sposób sobie kupują lojalnych ludzi, którzy później stają się takimi kolami, czyli są wzywani na panele takie eksperckie. Są to często eksperci, którzy doradzają rządom, premierowi i na przykład obecnie pani minister zdrowia, pani Leszczyna, powołała zespół 11 ekspertów, którzy mają doradzać w zakresie jakichś tam epidemiologicznych, w razie wystąpienia kolejnych pandemii. Przejrzałem te nazwiska i właściwie wszyscy albo prawie wszyscy mają jawne konflikty interesu, ale to tak perfidne, że na przykład w 2023 roku deklarują w publikacji naukowej otrzymywanie wynagrodzenia od Pfizera producentów leków jak
Gilead czy szczepionek i nikt tego nie sprawdza. Jak można w ogóle zatrudniać ludzi, którzy mają konflikty interesów do doradzania rządom? Przecież to powinna być deklaracja konfliktu interesu i wykluczona ta osoba. Tak powinno być poprawnie. Tego się nie robi. To idzie już i wszyscy to akceptują. Więc mamy wpływ tych ludzi na zdrowie publiczne i tak na przykład było, że pan profesor Fisiak stał się ekspertem czy tym naczelnym tego zespołu, ledwo dostał tym naczelnym, iż w mediach się wypowiada, że trzeba zwiększyć zasoby Remdesiviru, czyli leku na COVID, który gdzie udowodniono, że jest nieskuteczny i szkodliwy, że skutki uboczne są bardzo duże, gdzie nawet WHO to odradzało, ten Remdesivir, nie tylko WHO, ale już w mediach mówił, że trzeba to wprowadzać, a dostaje pieniądze od producenta Remdesiviru i sam to deklarował po 2020 roku, więc jest to dosyć świeża sprawa. Więc żyjemy w takich czasach i ludzie muszą sobie to uświadomić. No i idą te zmiany w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że w Polsce też zacznie się na to zwracać uwagę, bo od góry to się nie zmieni. To ma się zmienić od dołu, czyli my, nasza świadomość i to, jak głosujemy, jak wybieramy, chociaż wiele osób uważa, że to i tak fasada jest, tak mamy wybór między lepszym, gorszym, złem i to niewiele zmieni. Jest w tym sporo prawdy, natomiast chodzi o tę świadomość, że my mamy wywierać presję, że nie życzymy sobie, żeby ktoś taki doradzał, jeśli jest przedstawicielem firmy farmaceutycznej. Więc przemysł farmaceutyczny przejął też edukację lekarzy, przejął rozwój karier lekarzy, naukowców, profesorów i jeszcze przejął ekspertów, którzy doradzają rządom. Więc na każdym etapie ma tych swoich koli i ja właśnie miałem współpracować. Jakbym podjął taką decyzję, że współpracuję z firmą farmaceutyczną, miałbym właśnie sobie takich koli zjednywać, dbać o relacje, kontaktować się z nimi. No i to są przedstawiciele firm farmaceutycznych. I oni nie podchodzą krytycznie do leku, do szczepionek, do technologii medycznych, tylko stają się bezkrytycznymi zwolennikami i walczą z konkurencją. Czyli jak są jakieś niedrogie leki, to będą je zwalczać, krytykować, nawet jeśli mają naginać naukę, albo nawet produkować dane, tak jak sobie producent życzy. Oni to zrobią, bo są uzależnieni, mają olbrzymie ilości pieniędzy na to i każdego, czy prawie każdego można kupić. To zależy, to jest kwestia ceny, zwłaszcza w tej branży. A niestety uważam, że też jest taka trochę demoralizacja środowiska lekarskiego. Gdzieś te osoby, które idą w tą stronę, od razu z góry zakładają, że będą współpracować z firmami farmaceutycznymi, że taki ten świat jest i może powiem to wprost, po trupach do celu trochę, czyli nieważne, żeby to było jakieś optymalne rozwiązanie dla zdrowia, tylko żeby na tym dobrze zarobić i zrobić tak, żeby firma farmaceutyczna zapłaciła, bo ja mam swoje potrzeby, bo chcę mi zrobić karierę. I taka jest niestety smutna prawda. Nie mogłeś wziąć udziału w naszej konferencji? Mamy rozwiązanie. Udostępniamy nagranie z całego wydarzenia, dzięki czemu możesz nadrobić wszystkie prelekcje. Zyskaj dostęp do interesujących wystąpień i cennej wiedzy, którą dzielili się eksperci z różnych dziedzin. Kup dostęp do nagrań i przeżyj konferencję na własnych warunkach, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Sporo takich słów, krytyki też w kierunku tych ludzi, którzy wprost trzeba powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, sprzedali się tak za srebrniki po trupach do celu. Te kwoty na pewno są duże, bo też mam informacje, ile lekarze są w stanie zarabiać w Polsce, czy zarabiają i to są ceny, jak pomyślicie sobie o wysokich kwotach, to są większe kwoty, o których ja słyszałem, więc część ludzi może po prostu dostawać miesięcznie takie kwoty, jak niektórzy nie zarabiają w ciągu 2 lat, więc to są spore kwoty. I teraz zastanawiam się, czy my jako Polska, patrząc na ten wiatr zmian, jak powiedziałeś, że w Stanach się dużo zmienia. Ostatnio przecież przedstawiciel WHO powiedział, że to, co było w pandemii, to były tylko rekomendacje przecież, bo tutaj dużo się już dzieje. Sytuacji takiej, że ktoś idzie do sądu i wygrywa. W Stanach przecież mieliśmy kilka ostatnio przypadków, że kilka osób wyrzuconych z pracy za to, że nie poszli za tłumem i odmówili, bo mieli jakieś wątpliwości, nie mieli informacji na temat właśnie tego, co trzeba było zrobić, żeby mieć paszport covidowy. No dzisiaj są milionerami, tak? Bo wygrali każdy z nich, jak dobrze pamiętam, po $1,5 miliona odszkodowania, więc to są jakieś poszczególne pierwsze osoby, pierwsze przypadki, pójdą kolejni za tym. Więc zastanawiam się, czy my jako Polska, bo wspomniałeś o zabetonowaniu tego, że u nas może się zabetonuje, że u nas gdzieś tam właśnie
to lobby działa tak jak na całym świecie? Czy my jako Polska jesteśmy w stanie się faktycznie zabetonować, skoro ten świat się tak zmienia niesamowicie, skoro takie zmiany się dzieją w Stanach, skoro przedstawiciel WHO mówi na konferencji, że to tylko rekomendacje były, także zrobiliście jak uważaliście, to nie nasza wina. My nic nie kazaliśmy, my tylko rekomendowaliśmy, a to już każdy podjął swoją decyzję. Więc oni też widzą, że przecież wiele, również w Niemczech, jakiś pojawia się spraw sądowych, że coś komuś zaszkodziło. No, faktycznie mogło tak być, no ale w ulotce było napisane, może nikt nie czytał. Jak ty myślisz, czy my jesteśmy w stanie uchować się i czy też u nas ten wiatr zmian, na co mam nadzieję, dojdzie i może właśnie wreszcie pojawi się jakaś pierwsza debata. W telewizji to nie sądzę, ale może w internecie, może debata tych stron, które też są podzielone. My jako Polacy jesteśmy podzieleni we wszystkich tematach i to jest kolejny temat, gdzie ty mówisz właśnie, że ci lekarze, ludzie, którzy przecież przysięgali, że będą leczyć ludzi, że będą szukać najlepszych sposobów, żeby faktycznie Polacy byli zdrowi, a tutaj część tych ludzi się sprzedaje i tak jak mówisz, oni mają swoje potrzeby, takie jak świat, no i trudno. Więc jak myślisz, czy jest szansa na to, żeby to się zmieniło? Oczywiście, że jest szansa i to nie mała jest szansa, dlatego że akurat Polska jeszcze jest takim krajem, który mimo wszystko jest na tle Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, dosyć konserwatywny. Polacy mają taką naturę trochę buntowniczą, chociaż to się też zmienia. Już się coraz bardziej mówi, że jednak jesteśmy za mało buntowniczy, że trochę jesteśmy tacy zachłyśnięci tym Zachodem, że straciliśmy ten swój pazur. To jest prawda, natomiast ja widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o medycynę, jaki rozkwit przeżywa medycyna naturalna, medycyna niekonwencjonalna, bo ludzie na przykład widzą, że ich problemy zdrowotne są niewłaściwie adresowane przez medycynę, że są już takie spychanie tych problemów, że właśnie wysyła się do psychiatry ludzi, że sobie coś wymyślają, że somatyzują, albo że wszystko stres i geny i w ogóle, że to nasza wina, wszystko na tą dietę kiepską. A naprawdę są ludzie, którzy robią wiele, żeby poprawić swój stan zdrowia, liczą na pomoc jeszcze lekarzy i nie dostają. Albo jest taka kaskada też powszechna, mówię o skutkach ubocznych leków, że leki powodują skutki uboczne. To jest oczywiste, każdy o tym wie, każda ulotka o tym nadmienia, ale wiele osób wie, że wiele leków powoduje naprawdę dosyć poważne skutki uboczne, zwłaszcza przy przewlekłym stosowaniu i potem są kolejne leki, które leczą skutki uboczne od poprzednich leków i taki łańcuszek się tworzy i to jest oczywiste, nawet są na to terminy, są publikacje, które o tym prawią i ostatnio lek powszechnie stosowany na astmę, Montelukast, został przez FDA, czyli przez Agencję do Food and Drug Administration, czyli Agencję do spraw żywności i leków, powiązany z astmą. No i ten lek na astmę został powiązany z zaburzeniami psychicznymi u dzieci, nawet samobójstwami u dzieci. Zidentyfikowano kilkadziesiąt samobójstw, które mogą mieć związek z tym lekiem, czyli zaburzenia psychiczne i dodali ostrzeżenie w ulotce. Więc no i pytanie, skąd astma u dzieci, czyli astma też, mam doniesienia, że związki glinowe, adiuwanty glinu, które są dodawane obecne w preparatach w ramach programu immunizacji, są czynnikiem ryzyka astmy. Mamy dane naukowe właśnie badaczy z Centrum do Spraw Kontroli Chorób, które wykazali ten związek. Więc to iatrogenne czynniki, czyli powodowane przez leki, technologie medyczne, powodują skutki uboczne, na które mamy kolejne leki. Te leki powodują skutki uboczne, no i mamy kolejne terapie na to. Więc to jest taki niekończąca się opowieść, czyli to jest model biznesowy już. Czyli prowadzenie leków, które jednak nie są takie bezpieczne i to tak trzeba zrobić, żeby w badaniach klinicznych to za bardzo nie wyszło. I rzeczywiście są dane naukowe, które pokazują, że skutki uboczne w badaniach klinicznych są niedoszacowane. No to jest oczywiste, że każdy producent będzie chciał wyolbrzymić skuteczność leku i zaniżyć kwestię bezpieczeństwa, żeby to wyglądało jak najlepiej na papierku. Przechodzi przez tę Agencję do Spraw Zdrowia, no i później te osoby pod wpływem przewlekłego leczenia mają kolejne objawy, kolejne skutki uboczne, kolejne leki i tak się tworzy właśnie dużą grupę, dużą populację i maksymalizuje zyski. I wiele ludzi nawet jest w części tego świadomych, ale mówi, no ale bez przesady. To nie masz takiej skali, przecież jakieś leki muszę stosować. Oczywiście, że to jest tak, że nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że od tej pory w ogóle żadnych leków. Absolutnie nie. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że dopóki my tego systemu nie zmienimy, to te leki nie są optymalne. Co z tego, że nam pomaga, jak nam pogarsza coś innego? I są technologie, możliwości, żeby to zmienić. Tylko im na tym nie zależy. Ludzie muszą sobie to uświadomić, że musimy wpłynąć na system, tak jak to chce zrobić Kennedy i Trump w Stanach Zjednoczonych, żeby położyć nacisk, żeby oni produkowali
żeby poprawili technologię leków, technologię preparatów stosowanych w immunizacji, żeby to było jak najmniej szkodliwe, jak najbardziej pomocne. A im nie zależy na tym. Im zależy właśnie na tym, żeby jednak ludzie chorowali przewlekle i jak najdłużej do końca życia, bo to jest abonament na ich produkty. Jak będziemy mieć to na uwadze, to nam się to wszystko dobrze wyjaśni i będziemy aktywni. Więc uważam, że Polska jest w stanie się z tego wybudzić. System zaczyna walczyć z medycyną naturalną, bo widzi odpływ pacjentów. Medycyna naturalna zaczyna odradzać się i coraz więcej specjalistów, coraz więcej ludzi szuka pomocy, bo po prostu takie jest zapotrzebowanie na rynku. No i co robi establishment medyczny? Zaczyna z tym walczyć, to znaczy propaganda, że to są szarlatani, szkodzą. Oczywiście, że tam są i terapie, które uważam, że nie są najlepszym rozwiązaniem i też mogą być potencjalnie szkodliwe, ale jest naprawdę bardzo dużo dobrych rozwiązań i generalnie medycyna niekonwencjonalna powinna współpracować z konwencjonalną i połączyć swoje siły i wspólnie gdzieś dbać o jakość tych danych naukowych, żeby to potwierdzić. A co nie robią? Wymyślają prawo, żeby osoby, które prowadzą właśnie takie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. A co to jest aktualna wiedza medyczna? To jest to, co sobie przemysł ustali. Więc jak nie mamy badań, może coś jest skuteczne i bezpieczne, ale nie ma na to badań, bo nikt nie finansuje tych badań, no to możemy sobie powiedzieć, że jest to niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i na przykład postawić komuś zarzuty, bo to w tym stronę idzie prawo i ukarać na przykład kwotą 500 tysięcy złotych, bo takie są zamiary, osoby, które stosują takie praktyki. Nawet jeśli to jest bezpieczne i skuteczne. No to jest trochę, mówimy delikatnie, niekonstytucyjne, żeby karać za coś, czego jeszcze nie popełnił, no bo jakby się okazało, że to jest mimo wszystko skuteczne i bezpieczne, niech udowodnią, że to, co robią osoby stosujące na przykład jakąś naturoterapię, czy takie niekonwencjonalne metody, że to rzeczywiście jest szkodliwe. Nie, im zależy po prostu, żeby zdusić w zarodku coś, co może pomóc i żeby kręcił się biznes, żeby ludzie po prostu brali leki i nie myśleli. Mają brać, nie krytykować i ufać elicie, która jest sponsorowana przez przemysł. No nie, to nie jest dla nas dobre i widać, że nie, bo coraz bardziej chorujemy. Jak to jest, że mamy coraz więcej leków, coraz lepsza technologia, drukujemy organy w 3D, mamy roboty, które operują, mamy jakieś tam technologie edycji genomu, a choroby przewlekłe po prostu rozkwitają, nie znamy ich przyczyn, leczymy często dożywotnie te choroby, bo taki jest model biznesowy. Mamy technologię, mamy wiedzę, możemy te przyczyny dobrze zbadać, zresztą już to wybrzmiewa. Też rozmawialiśmy na ten temat, Grzegorz, że te choroby przewlekłe wcale nie są takie tajemnicze, ale przemysł chce, żeby były tajemnicze. Im nie zależy na tym, więc żyjemy w Matrixie i z tego Matrixa możemy wszyscy wyjść, tylko trzeba to zrobić jak najliczniej, mocniej nie bać się tych swojego zdania, bronić też ludzi, którzy gdzieś tam próbują to przekazywać publicznie. No i mam nadzieję, że takie debaty będą i że ludzie się odważą w takich debatach wziąć udział, bo już niejednokrotnie były próby. No to coś, co mówią eksperci wtedy z tego mainstreamu, oni wiedzą, że coś jest nie tak, że oni niestety okłamują opinię publiczną, że jest wiele racji po stronie tej, po drugiej stronie i boją się takiej debaty, ale nie mówią wprost, że się boją, tylko mówią, że my nie będziemy rozmawiać z teoretykami spiskowymi. My nie będziemy gadać z ludźmi, którzy są szarlatanami, którzy gdzieś podważają w ogóle naukę. No to jest taka narracja. A to ma być w debacie. To widzowie mają ocenić, kto tu podważa naukę, kto jest bliższy prawdzie i mieć taką możliwość. Więc tak to wygląda. Oni się po prostu boją i wiedzą, że ten system jest zgniły od wielu lat i tylko my to możemy zmienić. Mhm. No właśnie chciałem zapytać o rozwiązania, bo znowu wracam. Pierwszym rozwiązaniem może być właśnie komentarz dla algorytmów, bo wiemy, że tak działa YouTube, czyli polubienie filmu, udostępnienie, danie subskrypcji i komentarz, bo to daje paliwo dla filmu, który pojawia się później w polecanych filmach ludziom, którzy może nie znają naszego kanału, a potrzebują tej wiedzy. Mnóstwo ludzi podchodzi do nas, nie tylko gości, ale do mnie jako prowadzącego na ulicy w różnych miastach, przeróżnych ludzi, od taksówkarzy po prezesów dużych spółek, którzy zatrudniają 1000 osób. I to są ludzie, którzy mówią: robicie świetną robotę, nie da się radia już słuchać. Mówię, jestem taksówkarzem 40 lat, radia się nie da słuchać, bym wymontował, po prostu wyrwałbym dziurę, wyrzucił to radio. Więc dzięki, że jest YouTube, dzięki, że da się was słuchać. Jak nie będzie YouTube'a, to i tak sobie poradzimy. To, co mówisz właśnie, jako Polacy jesteśmy takim narodem kombinatorów, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, że my sobie radzimy, bo historia nam też dała takie
tak w tyłek, że musieliśmy sobie radzić, więc na pewno przez to głównie jesteśmy tacy zaradni. No i myślę, że my sobie w różnych sytuacjach poradzimy. Chciałem zapytać właśnie dla widzów, dla naszych widzów, bo oni często pytają, my już to wiemy. Widzowie świadomi w ogromnej ilości, bo nasz kanał ogląda do 2 milionów ludzi każdego miesiąca. To są ogromne ilości, to trzeba powiedzieć, że to są ogromne ilości. A jest wiele kanałów, wielu gości, bracia rodzeń, którzy przecież przeszli ze strony lekarzy, którzy byli tam i widzieli, jak to wygląda i też wprost mówią, że po prostu byli uzależnieni od pieniędzy, że przemysł, szpitale uzależniają lekarzy od pieniędzy, od bardzo wysokiego statutu życia, że później część tych ludzi nie chce zejść niżej, bo fajnie się jeździ Porsche, fajnie się mieszka w super apartamencie czy w pięknym domu, fajnie się zarabia 100 czy 200 tysięcy złotych miesięcznie i więcej. I szkoda zejść później parę pięter niżej, bo się człowiek bardzo szybko przyzwyczaja do tego luksusu, a oni powiedzieli, że warto faktycznie mieć zdrowych sąsiadów, zdrowych ludzi wokół, niż samemu mieszkać w pałacach, a widzieć, jak ludzie sobie nie radzą i nie wiedzą tak naprawdę, gdzie pójść po pomoc. Więc chciałem zapytać Cię, Piotr, na zakończenie, może taki powolny finisz dzisiaj, co my możemy zrobić, bo mówisz, że właśnie, że oddolnie to powinno się zmieniać, no to jakie działania oddolne widzowie nasi, bardzo świadomi, przeróżni, bo oglądają nas studenci i emeryci, bogaci i biedni, świadomi i jeszcze nieświadomi, którzy czują, że tu coś jest, że tu jest jakaś prawda. Co powinniśmy robić wszyscy? No jeśli udało się to w Stanach Zjednoczonych, czy udało się? No może za bardzo wyprzedzam fakty, bo zobaczymy jeszcze, na razie są nominacje, na razie tam są te zmiany, no ale patrzymy na ręce. Tak. Liczymy na te czyny, liczymy na konkretne aktywności. Natomiast jeśli chodzi o sam wybór, to rzeczywiście to się zmienia. Jak to było możliwe? No widać, że społeczeństwo amerykańskie obudziło się. Jeśli Trump wygrał i to w takim, no z dużym zapasem, mimo na pewno różnych tam prób, tak jak to było też w poprzednich wyborach, tam dużo takich jest informacji, które wskazują, że jednak Trump mógł wygrać, ale nie wygrał, bo siły zła zadziałały. Jestem skłonny w to uwierzyć i rzeczywiście tych dowodów jest, zobaczymy, co Trump z tym zrobi. No więc uważam, że tak, że ta świadomość. Problem jest taki, że jesteśmy często obojętnie zapracowani i też jesteśmy w takim etapie, że ludzie naprawdę ciężko chorują, mają swoje obowiązki, ledwo wiążą koniec z końcem, albo nawet nie wiążą końca z końcem, nawet całkiem zarabiają, ale po prostu mają bardzo mało czasu. Nie mają czasu, żeby gdzieś tam, nie wiem, nawet udostępnić nasz wywiad, załóżmy, prawda, czy tam przekazać to rodzinie. I to jest ten problem, ta obojętność, bo jest dużo, naprawdę dużo ludzi świadomych, którzy są po prostu zbyt pasywni. A jednak Polska jest takim krajem bardzo zapracowanym. My to jednak jesteśmy takie trochę mrówki, prawda, że jednak dużo pracujemy. Ale w Stanach pracujemy jeszcze więcej. Tak rzucam na taką kontrę. W Stanach ludzie pracują 6 dni w tygodniu i niektórzy w niedzielę nawet pracują. No więc właśnie. Więc to nie jest to jakiś czynnik, który nas zablokował. No, generalnie należy doprowadzić do sytuacji, kiedy, że konstytucyjnie będą fundusze właśnie zapisane na niezależnej nauki. Że nie będzie to uzależnione od przemysłu farmaceutycznego. Więc trzeba po prostu zmienić prawo. No, żeby zmienić prawo, trzeba zmienić władzę. No i to jest problem. No, generalnie zaczyna się to wszystko od mediów, czyli trzeba się zastanowić się, w jaki sposób te media zwolnić z poprawności politycznej. Co zrobić, żeby ten przekaz był... No mamy YouTube, który też jest podany cenzurze. No, na Rumble znacznie mniej osób wchodzi. Gdzieś tam na Twitterze też ta cenzura jest nieco mniejsza, ale ludzie, no i tak większość ogląda jednak mainstream, tak, czyli coś, co jest upolitycznione i tam to musi być zmienione i zresztą widzieliśmy, co się działo w pandemii, że fundusze spływały z jakichś dużych korporacji amerykańskich, które sterowały przekazem. No i tam jest ta kwestia, więc ludzie muszą zrozumieć te mechanizmy, jak to jest, że ten przekaz jest taki właśnie w naszych tych mediach głównego nurtu i kto tym zarządza, dlaczego tak jest. Zarabia się na strachu, na jakichś takich właśnie przekazach i to wszystko tego, że my to klikamy. To jest cała taka psychologia. Więc rozwiązanie. Trudno jest podać naprawdę takie konkretne rozwiązania, natomiast po prostu zakładam, że to jest taki proces, który powinien zachodzić, czyli twoja, Grzegorz, praca, moja praca w mediach społecznościowych i po prostu no, to bazuje na ludziach takich, którzy mają chęć, ochotę coś trzeba tym zmienić i walczą o to. I tych osób jest bardzo dużo i rzeczywiście ta fala rośnie. Widzę tą falę świadomości. Ty, Grzegorz, widzisz, bo kontaktuje się z tą wiele osób i to ta ma pęknie. Po prostu musimy robić swoje
nie oglądać się, nie twierdzić, że to jest niemożliwe, że nie ma sensu, po prostu robić swoje i prędzej czy później to się uda. Ten system nie może być taki. Nie sądzę, żeby w Polsce była taka sytuacja, gdzie po prostu pewnego dnia nam odetną przekaz taki bez tej poprawności politycznej. Do tego to zmierzało. Ale zwracam uwagę, że po zmianach w Stanach Zjednoczonych to wyhamowało trochę. Moim zdaniem oni teraz tak patrzą, co się wydarzy i korzystajmy z tego. Teraz trzeba właśnie przycisnąć jeszcze, nie odpowiednio przycisnąć jeszcze, żeby wykorzystać to. Ja to wykorzystuję. Nagłaśniam te materiały, jestem też u ciebie. No i uważam, że to jest ten klucz, tak? Czyli skupiamy się na tym, żeby nawet lokalnie po prostu szerzyć tą wiedzę i uważam, że innego wyjścia nie ma na ten moment, żeby ten system zmienić. A nie tylko metody, które prowadzą do tego celu. Mhm. My robić będziemy swoje. Kiedyś ktoś mi mądre zdanie powiedział, że jeśli wszystko idzie dobrze, to pora przyspieszyć. To znaczy, że jedziemy za wolno. Tak jak wspomniałeś, że jeśli faktycznie w Stanach są takie ogromne zmiany, a w Stanach porównując liczbę ludności, no to przecież, jak dobrze pamiętam, jest 350 milionów ludzi. Jeden stan średnio jest wielkości naszego kraju, więc to naprawdę jest ogromny obszar, ogromna ilość ludzi, no i ogromna przewaga w wyborach Trumpa faktycznie, który wygrał ogromną ilością głosów, mimo tych wszystkich przeszkadzajek, tak to nazwę, potocznie mówiąc, które widzieliśmy na Twitterze, ludzie nagrywali telefonem, gdzie chcieli po prostu wybrać na tym monitorku swój wybór, przykładowo Trumpa, no i nie dało się i po prostu przeskakiwał, więc było dużo takich dziwnych, przeróżnych sytuacji, których no, nie da się ukryć. Ja jestem za tym, żeby to po prostu pokazać. Ja nie jestem za jedną stroną jakoś skrajnie, tylko chciałbym po prostu debaty. Chciałbym debatę w różnych tematach, bo jest wiele tematów związanych ze światem, które są dla mnie dalej zagadką. Przykład Kennedy'ego, który przecież powiedział, który napisał na Twitterze, że pierwszego dnia, kiedy przejmą władzę, no to on zakaże chemtrails, tak? No i przecież od lat w Polsce ludzie się z tego śmieją, a ja ciągle mam znaki zapytania nad głową, no bo chciałbym takiej rzetelnej debaty 2 stron, 4 stron, 5 stron, nie wiem, ekspertów z różnych krajów, którzy mi opowiedzą, jak to faktycznie wygląda, dlaczego się to dzieje, co możemy z tym zrobić. Skoro taki człowiek jak Kennedy mówi w Stanach, pisze w Stanach oficjalnie coś takiego, no to coś musi być na rzeczy i zostawmy te teorie spiskowe, bo wiemy, dlaczego teorie spiskowe taki zwrot wymyślono, właśnie żeby zamykać usta i żeby nie doprowadzać w ogóle do dyskusji, tylko żeby po prostu rzucać taki frazes, ty jesteś jakimś po prostu głupcem, a z tobą nie będę rozmawiał, no ale właśnie przyjdź do tego głupca, może ten głupiec wcale głupcem nie jest. Wydaje mi się, że te czasy prawdy, mądrości w tej zalewie idiokracji są nam wszystkim potrzebne, bo ogromne wyświetlenia tych wszystkich gal, gdzie się ludzie tłuką po pyskach, no to już jest po prostu żenujące, że to kilka milionów Polaków ogląda i to tylko rośnie, nie tylko zyski tych firm, a rzeczowe rozmowy, no niestety mają często marginalne wyświetlenia, więc chciałbym, żeby ta rozmowa poszła. Dołóżcie tutaj do tego rękę. I ostatnie pytanie. Urodziło mi się w głowie, więc je zadam. Co Piotr Witczak robi, żeby nie zostać na trwałe klientem farmacji do końca życia, bo wspomniałeś, że oni przecież robią tak, że oni robią tak, no żeby po prostu mieć abonament na pacjenta, no bo to jest logiczne. No jeśli ktoś jest fryzjerem, no to chcę, żebym ja do niego przychodził co 2 tygodnie, żeby miał ze mnie abonament. I mam takiego fryzjera i się cieszę. Pozdrawiam cię, Tomku. No i to jest normalne, żebym ja tam przychodził co 2 tygodnie i płacił. Logiczne. Tak działa biznes. Tylko biznes etyczny. Dlaczego? Więc wracam do pytania, co robi Piotr Witczak, żeby nie zostać takim pacjentem na lata? Przede wszystkim wykorzystuję to, co odkryłem, czyli przyczynę wielu chorób przewlekłych, bo to nie jest jedna przyczyna, która przed nami się ukrywa. I powiem szczerze, że miałem trochę szczęścia. Czasem nawet przypadkiem trafiałem na pewne informacje i jestem za to wdzięczny, bo mogę to wprowadzić w życie i widzę, że to działa. No bo są sytuacje, że ktoś naprawdę ma wszystko pod linijkę, ma super dietę, taką, która rzeczywiście zgodnie z kryteriami, które nawet ja znam, jest bardzo zdrowa. Są to często sportowcy, są to ludzie, którzy naprawdę prowadzą bardzo zdrowe styl życia, nie piją, nie palą, a mają różne nagle poważne choroby. Jakieś choroby autoimmunologiczne, były takie napisywane w prasie przypadki, jakieś tam tenisistki, która miała jakąś chorobę autoimmunologiczną i to powodowało, że problem z karierą. No właśnie, jak już wiemy, skąd te choroby przewlekłe się biorą i tak jak już Grzegorz dobrze wiesz, uważam, że to są różne te toksyny, które są nie tylko w pożywieniu, ale są to również
czy pochodzenia iatrogennego, czyli w różnych technologiach medycznych. Ludzie są po prostu nieświadomi, bo to się ukrywa przed nimi, więc trzeba to dokładnie sprawdzać, weryfikować, mieć ograniczone zaufanie, słuchać różnych moich wywiadów i twoich rozmówców, żeby właśnie takie rzeczy identyfikować i ich unikać, czyli nie dać się kupić tej propagandzie. Więc co ja robię na co dzień? Po prostu ja też przeszedłem przez pewien detoks, głównie przez protokół Kattnera, którego sam rekomenduję, więc rekomenduję to, przez co sam przeszedłem, więc mam nadzieję, że to Państwa też przekona. I rzeczywiście czuję różnicę, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, bo też miałem różne ekspozycje na te toksyny. Natomiast stosuję regularną suplementację też. Mimo tego, że przeszedłem przez detoks, to cały czas jesteśmy na różne rzeczy narażeni. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Nawet pole elektromagnetyczne, na którym jesteśmy narażeni, czyli na przykład Wi-Fi, na sieć 5G. Nie uważam, że to było jakieś dramatyczne dla naszego zdrowia, ale jest to czynnik obciążający. Mamy dane naukowe wskazujące, że to powoduje stres oksydacyjny. Nawet woda czy mikroplastik, nie jesteśmy w stanie, czy coś w powietrzu, jakieś zanieczyszczenia, nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc warto suplementować. Ja osobiście bardzo polecam i robię to na co dzień, czyli suplementację regularnie witaminy C. I to kilka razy dziennie nawet, tak samo magnezu, też nawet kilka razy dziennie, cynk wystarczy raz dziennie. To są takie podstawowe witaminy E jako antyoksydant też dla błon komórkowych. Są podstawowe substancje, które uważam, że przedłużają życie. Co więcej, probiotyki można jeszcze, oczywiście zdarza się, że biorę. Generalnie warto po prostu dbać o takie wsparcie suplementacyjne i dodatkowo dieta, która jest tutaj ważnym uzupełnieniem. I taka najzdrowsza dieta, którą należy wprowadzić, to właśnie dieta niskowęglowodanowa. Może być keto, może być low carb, natomiast na pewno należy unikać dużej ilości węglowodanów, skrobi. Najbardziej wartościowa, oczywiście odżywcza żywność, to jest dobrej jakości mięso. Tłuszcz zwierzęcy jest najbardziej taki, wspierający odporność, nasz stan psychiczny, ale wiele osób ma problemy z trawieniem, wiele osób nie toleruje, ma nietolerancje pokarmowe, które trzeba uwzględnić i z których też można się wyleczyć różnymi sposobami. Więc uważam, że największym wrogiem i takim czynnikiem, który skraca nam życie, jeśli chodzi o kwestie dietetyczne, to jest po prostu cukier. I tutaj bym nam rozszerzył to pojęcie. To nie tylko jest cukier w postaci słodyczy, cukru białego, bo to wiele osób wie, ale skrobia to też jest w dużej mierze cukier. To jest przeważnie skrobia. Produkty skrobiowe mają wysoki indeks glikemiczny, podnoszą szybko glukozę. To jest też krótka droga do zaburzeń w gospodarce glukozy, ale przede wszystkim też pogarszają nasze funkcjonowanie, bo flora, którą mamy, bardzo mocno przerasta na glukozie i tą florę też warto kontrolować i też tutaj polecam jakieś substancje właśnie takie naturalne, biobójczak, jak kwas kaplowy czy olejek z oregano, żeby sobie nawet na porządku dziennym to brać i oczywiście probiotyki też, żeby usłyszeć dobrą florę, czy jakieś takie właśnie produkty, które mają te probiotyki. I w ten sposób naprawdę utrzymujemy wyższy poziom koncentracji, utrzymujemy lepszy nawet jakość skóry się poprawia włosu. To widać po prostu, czy ktoś jest zdrowy, czy nie. Widzimy to po jakości włosów, skóry i ogólnym samopoczuciu i czy te choroby przewlekłe są w jakimś stopniu. Więc zachęcam do odpowiedniej diety, stylu życia i aktywność fizyczna. Ja osobiście uprawiam regularnie sport, może nie jakoś wyczynowo, kiedyś to robiłem bardziej wyczynowo, sztuki walki, startowałem w zawodach nawet międzynarodowych, natomiast obecnie raczej tak rekreacyjnie, więc ruch. Bardzo ważne jest to, żeby też nie przesadzać z tym. Niektórzy katują się bardzo mocno. Są takie przypadki, to potwierdzam, że niektóre osoby na przykład po ciężkim wysiłku, ciężkim treningu szybko łapią infekcję. To oczywiście już tak na marginesie podpowiem, że to jest kwestia zmęczonych nadnerczy. To jest kwestia tego, że te nadnercze wymagają wsparcia, że po prostu wysiłek, silny stres powoduje spadek odporności. Można nadnercza wspierać różnymi sposobami, na przykład ekstraktem z skóry nadnerczej, na przykład polecam. Sam czasem stosuję, jak mam taki mocniejszy, taki tydzień bardziej wymagający, czy kilka dni bardziej wymagający, to sobie wchodzę w taką suplementację, bo naprawdę to pomaga tolerować stres i wtedy lepsza jest tolerancja też wysiłku fizycznego, więc naprawdę często mówi się właśnie wielu ludziom, że rób to, rób tamto, a mówi, ja to robię, ja się potem źle czuję. No to słuchaj swojego organizmu i trzeba to poprawić. Ktoś mówi, idź do lasu, pobiega. Mówi, nie mogę, bo ja mam alergię na coś tam, tak? I się duszę w trakcie biegu. No to właśnie, to trzeba tą alergię rozwiązać, wesprzeć organizm. Albo właśnie jedz ten tłuszcz, to białko, to mięso. A mnie boli brzuch, no to może enzymy trawienne trzeba wprowadzić. Naprawdę to ludzie muszą sobie uświadomić, że jesteśmy tak schorowani, że nawet takie dobre, zdrowe rady
są niepraktyczne dla tej osoby. Więc każda osoba powinna się indywidualnie do tego podejść, ale uniwersalne są kwestie, czyli dieta niskowęglowodanowa, aktywność fizyczna, regularna suplementacja, która jest niedoceniona, bo trzeba wiedzieć, w jakich dawkach, jak często to stosować, żeby to był efekt. Jak ten magnez, na przykład kilka razy dziennie i to też w odpowiedniej dawce to rozluźnia, powoduje, że jesteśmy mniej nerwowi, mniej rozdrażnieni, a mnóstwo ludzi ma niedobory magnezu i cynku. Nawet nie widać tego w wynikach badań, bo we krwi możemy mieć prawidłowy poziom, albo nawet podwyższony, bez suplementacji cynku i magnezu i wiele osób mówi, o, ja mam nadmiar magnezu, mam nadmiar cynku, ja tego nie będę suplementował, ale to bardzo często jest utrata cynku, magnezu z organizmu, tak samo przy wapniu jest i trzeba jeszcze tego więcej suplementować. To jest takie nienaturalne. Ludzie się tego boją i słusznie, bo nie mają tej wiedzy, nie chcą sobie zaszkodzić. Ale patrzeć na objawy przede wszystkim. Jak chce pacjent ma wysoki poziom magnezu, jak suplementuje ten magnez, to się czuje lepiej, mimo że ma wysoki poziom magnezu we krwi, więc to jest, krew nie odzwierciedla tego, co jest w tkankach, z niektórymi wyjątkami. Na przykład mamy dobry marker dla miedzi, to jest ceruloplasmina, dla żelaza jest ferytyna, ale dla cynku, dla magnezu nie mamy. Jest taki test, analiza pierwiastkowa krwinki czerwonej, ale jest większy koszt i mało popularne badanie, które jeszcze jakoś tam odzwierciedla nasze te poziomy mineralne w tkankach. Więc po prostu najlepiej sobie takie suplementacje testować. To jest kluczowa jest dawka. I nawet tą dawkę można sobie przekraczać, żeby sprawdzić sobie chwilowo, czy jest lepiej. Jeśli nie jest lepiej, no to można się z tego wycofać. Więc podstawowe antyoksydanty, minerały i te aspekty, o których wspomniałem, wydłużają życie. Musimy chronić przed stresem oksydacyjnym i przed tymi czynnikami, które są na co dzień. No, tak bym to podsumował, ale wiele osób nie da rady, dopóki nie usunie toksyn, który ma w organizmie, tak? Więc uważam, że ten detoks jest tu po prostu często kluczowy, żeby trwale poprawić swój stan zdrowia. Mówię konkretnie o detoksie protokołem Kotlera uwzględniającym farmakokinetykę, który rekomenduję, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No i więc tak to podsumuję. Myślę, że podsumowanie, z którego można wiele wyciągnąć. Bierzcie z tego to, co potrzebujecie, jak ze stołu szwedzkiego. No i działajcie, bo społeczność jest potrzebna, żeby to wszystko się udało tak naprawdę, bo samemu nie zrobimy nic. Razem mamy wszystko, społeczność ma ogromną siłę. Także dzięki, Piotr, za to, co robisz, bo to jest bardzo potrzebne. Iskra wyjdzie z Polski. Ktoś kiedyś powiedział, ale widać, że chyba wyszła ze Stanów, więc wierzę, że ten świat zapłonie, ale w tym pozytywnym znaczeniu, że te wszystkie stare, złe rzeczy się po prostu spalą i na tych zgliszczach będzie coś nowego, będzie coś zdrowego, że jednak ta prawda, że ta natura, że ten głód do tych zdrowych rzeczy ludziom przyjdzie szybciej niż nam się wydaje, bo ten Zachód zalał przecież w latach 90. tym złym jedzeniem, tymi dodatkami, to polskie tradycyjne jedzenie. I przecież od tego się zaczęło. Kiedyś często mówiliśmy, że nasi dziadkowie żyli tyle i tyle lat. No bo właśnie był ruch, był sport, była praca fizyczna, była zmęczona głowa tym, że człowiek się napracował. Było proste jedzenie, były głodówki i to wszystkie rzeczy wtedy były. A później wszedł Zachód, restauracje, szybkie jedzenie, dużo cukru, markety. Tego w Polsce nie było w latach 90. No a później się to pojawiło. Myśmy się tym zachłysnęli, bo tego chcieliśmy tego Zachodu, który był przecież pokazywany nam przez hollywoodzkie filmy. No i to wszystko dostaliśmy i od tego czasu widać ogromną zmianę, a o tej zmianie mówił dzisiaj Piotr Witczak i mówił też o tym, jak z tej zmiany wyjść, żebyśmy zdrowo i przede wszystkim długo żyli, bo po co nam żyć długo, jeśli nie jesteśmy w pełni sprawni. Żyjmy długo, ale przede wszystkim zdrowo. Weźcie z tego to, co potrzebujecie i bądźcie aktywni. Jeszcze raz wielkie dzięki, Piotrze, za całą furę, myślę, że cały ocean wiedzy. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim za uwagę i obejrzenie naszych rozmów. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.